Ho, ho, ho! Moje pićko. Tak, już, tak? Halo, raz, dwa, trzy, cześć, cześć. Czapki z głów. Plama na pustce, która przeszkadza na metru. Jaka plama? Chcesz klapsa? Nie chcę klapsa. Hey, I'm Chris, I'm CEO of the company, and I'm doing my best to make video games that are great for you and to make the process of creation of such games great for our team also. I'm Kuba / Paida and / cosplayer of Tom Marino. Niczego nie możemy obiecać, ale bierzemy pod uwagę, że było mnóstwo prośb o to przy pierwszej części, więc może pomyślimy. Zdecydowanie są plany. Nie wiem, kiedy jeszcze to się wydarzy, ale tak, mamy to w głowie już od początku prac nad House Flipperem 2. Do you want to have multiplayer in House Flipper 2? If you do, most probably we'll do our best to add it to the game. Cały czas staramy się, żeby zrobić to jak najlepiej, żebyście mieli jak najlepszy performance z gry. Plany mogą być, ale czy będzie, to się okaże. Jakby cała myśl odnośnie tego, jak DLC będzie wyglądać w dwójce, jest troszkę inna niż w przypadku HFA 1. Przede wszystkim chcemy, żeby wszystkie mechaniki, które są dostępne dla graczy, były dostępne dla każdego, bez względu na DLC, a DLC powinno zawierać jedynie zlecenia, przedmioty, tego typu rzeczy, przez co nie będzie takiej sytuacji, w której na przykład ktoś, tak jak w przypadku HFA 1, miał DLC Garden i tylko te osoby mogły ścinać drzewa w swoich ogrodach. Tego nie powinno już, to już nie powinno mieć miejsca. Tak, planujemy różne dodatki, ale to zależy od was. Wsłuchamy się w wasz głos i postaramy się spełnić wasze najskrytsze marzenia. Pewno będziemy chcieli wydawać update'y darmowe do dwójki, no i pewnie w pewnym momencie też pojawią się jakieś pomysły na DLC-ki. To tak, jeżeli chodzi o content, to zależy nam bardzo na opinii graczy i na tym, co oni chcieliby zobaczyć w grze, poza tym, co już jest. Dlatego w opisie tego filmu jest link, w którym możecie się dzielić z nami pomysłami, co chcielibyście zobaczyć i być może kiedyś pojawi się to w update'cie albo w przyszłych dodatkach. No to jest to prawdopodobne, co prawda wymyka się to poza standardowe okowy House Flippera, ale nasi twórcy bardzo nad tym intensywnie pracują. Możliwe. Chcielibyśmy to zrobić, ale z racji tego, że w House Flipperze 2 korzystamy z kostek, to może być dość to utrudnione, jednakże spróbujemy. O ile wiem, to w HF-ie 2 w tym momencie możemy stawiać ściany prostopadłe, w sensie pudła. Jeżeli zbudujemy ścianę z kolumn, która będą przesunięte w fazie o 1, to otrzymamy zakręt, ale taki dość kanciasty. Jeśli chodzi o ściany pochylone w tej płaszczyźnie, to jedyne co można w tym momencie zaoferować to dachy, o ile mi się wydaje. Ale kto wie, może kiedyś będą. No to tak, bardzo marzymy o tym, żeby do House Flippera 2 dodać ściany, które nie idą tylko pod kątem 90 stopni, a naszym marzeniem jest to, żeby dodać takie również idące po łuku, czyli półokrągłe lub zbliżające do pełnego okręgu. Współpracujemy z naszymi graczami. Jeżeli wy stwierdzicie, że to jest dla was najważniejszy feature, no to siądziemy i zrobimy, a jeżeli poprosicie zamiast tego o przedmioty świąteczne, będą przedmioty świąteczne. Chcemy dużo zrobić, zobaczymy co będzie najpierw. My favorite part of working on House Flipper 2 was getting to do the preliminary voices of the main character who helps the player in the game. It was a lot of fun to work in the recording studio with the sound engineer and narrative design guys and try and bring the character to life. Jestem osobą techniczną i z mojej strony chyba opracowanie minimalnych wymagań do House Flippera 2 oraz naprawianie błędów związanych z renderowaniem na poszczególnych kartach graficznych. To jest ta rzecz, która mnie najbardziej cieszyła przy tym.
nowe wyzwania, bo to jest całkowicie inna praca niż przy jedynce, inne technologie, inaczej się dodaje modele, inaczej się tworzy zarówno przedmioty, jak i domki. Jest to na pewno coś, jak dla mnie, fajnego, że mogę się rozwijać pod różnym kątem w różnych dziedzinach. Może rzucę ogólnikiem. Obserwowanie przejścia od rzeczy, które nie działają, do w pełni funkcjonalnych, działających i satysfakcjonujących mechanik na przykład. Droga jest celem, samym w sobie. Najbardziej podobało mi się chyba to, jaką wolną rękę mieliśmy przy robieniu tej gry, jak bardzo mogliśmy starać się spełniać prośby też naszych graczy, bo dużo tego feedbacku po prostu widzieliśmy i w przypadku HFA 1 nie zawsze mogliśmy zrealizować to wszystko, co tam ludzie nas prosili, a jako, że robimy nową grę, czyli House Flipper 2, no to tutaj było to okienko, żeby już na początku o tym pomyśleć i spróbować to zrealizować. Najbardziej w pracy nad HFM2 podobało mi się to, że w końcu mogliśmy zrobić wszystko od podstaw. Nie korzystamy już z żadnych paczek, ani jakichś dziwnych, zewnętrznych rzeczy. Wszystko robimy praktycznie sami, więc jakość również jest znacznie większa. Nabraliśmy także doświadczenia podczas pracy nad HFM1, więc to już jest kompletnie inny poziom, jeśli chodzi o jakość. Przynajmniej jeśli chodzi o grafikę. Za programistów nie ręczę. That was my first experience with game industry, so it was like for a huge adventure for me, and everything was new. It was like diving deep in a whole new world for me. So it was like a very good experience, and it was wow. Wydaje mi się, że najfajniejszy jest efekt końcowy i tego, że bardzo wielu osobom gra się podoba i to nie tylko tym, do których docelowo ma trafić, ale także tym ludziom w naszym firmie. This is going to be controversial because I think one of the best things that we came up for House Flipper 2 was the Flipper Sense. Because we made such a lovely and beautiful game, and we want people to actually look at the lovely, beautiful game and not at that little thing, mini-map in the corner. Also, I think my favorite thing is the architect mode. That gives players total freedom. They can create whatever they like, and we're always very excited to see what you build. Bardzo mi się podoba po prostu relaksująca atmosfera tej gry. Kojarzy mi się z wieloma innymi tytułami pod tym względem, że można sobie właśnie na chwilę się stworzyć swój taki świat, swój mały zakątek i nie trzeba się przy tym stresować w ogóle, nie? Czego ja w innych grach nie znajduję osobiście, takich jak ja gram najczęściej po prostu. Mnie najbardziej się podoba osobiście, że został zmieniony styl graficzny generalnie, że jest trochę bardziej stylizowany. Ja na przykład bardziej preferuję właśnie stylizowane gry, więc jak tylko zobaczyłam House Flippera 2, no to mi siadło mi bardziej niż jeśli o jedynkę, jeśli mogę szczerze powiedzieć. Well, we had more time to make this game, so that's a plus. Actually test the ideas and change them like we did with painting. I'm pretty satisfied how did the painting turn out. I'm not saying I'm happy, but I'm satisfied. I mean, if we ever go with animals, they would probably end up at Swing Hills, because this is all in the art book. So if you want to see more about Swing Hills and stuff that we thought about before, it's all in the art book. Swing Hills is one of the regions around Pinnacove that we thought of while just thinking of Pinnacove as a whole, because the 3 regions that are in game aren't everything. So yeah, horses, maybe. I don't know. Why do you want horses? No, zwierzątka w House Flipperze 1 przyjęły się bardzo dobrze, więc zapewne na jakimś etapie chcielibyśmy, żeby domy w House Flipperze 2 też mogły zostać zamieszkane przez zwierzęta, albo stodoły, żeby mogły zostać zamieszkane przez zwierzęta, czy cokolwiek sobie tam wybudujecie, żeby mogło zostać zamieszkane przez zwierzęta, ale no ciężko powiedzieć, kiedy to będzie. Tu dużo też zależy od tego, czego wy, czyli gracze, będziecie chcieli.
To jest taka trochę chyba pieśń przyszłości. No, zwierzątka w grze, na przykład w pierwszej części, no to były bardzo popularne. Też byśmy chcieli pewnie w dwójce w którymś momencie, no ale jest to na tyle skomplikowane, że wydaje mi się, że to raczej nie na teraz. Z tego co kojarzę, mamy takie plany, aby dodać zwierzęta do naszej gry. Na pewno by to bardzo ucieszyło graczy i bardzo znacząco wzbogaciłoby to świat naszej gry. Jeżeli chodzi o zwierzątka, to widziałem bardzo dużą liczbę graczy, którzy stwierdzali, że oni nie kupią House Sleepera 2, bo nie ma zwierzątek. Więc będziemy wprowadzać zwierzątka. W HF 2 zastosowaliśmy takie rozwiązanie nazywane Flipper Sense i jest to taka mechanika, która powinna pokryć wszystkie potrzeby minimapy albo większość z nich, zapewniając dużo lepszą frajdę z rozgrywki. In House Sleeper 2, there is no minimap. It was the design decision because we felt that the minimap is taking the immersion from the players. And instead, there is the Flipper Sense, which is a really cool mechanic. So you can use it instead of the minimap. Naszym głównym celem było, żebyście nie patrzyli się w prawy górny róg ekranu i nawigowali niczym nietoperze w najciemniejszej jaskini, tylko żebyście raczej starali się podziwiać naszą grę i wyłuskiwać te detale, które tam zamieściliśmy. You know, the Flipper Sense shows you stuff that is around you, like objects, literal objects around the room. So yeah, we think you can live without a minimap. No, generalnie najbardziej tricky to moim zdaniem to są meble, czy też dekoracje, czy ozdoby, które mają dużo detalu i ciężko się nad nimi pracuje ze względu na ilość czasu, którą trzeba poświęcić na wykonanie takiego mocno zdetalowanego elementu. I to jest moim zdaniem, zarówno przy jedynce i przy dwójce, to jest najbardziej tricky, najwięcej pracy, najbardziej czasochłonne. Mam w głowie przy House Flipperze jeszcze jeden. Pamiętam, jak robiłem statuetkę pawia i wyrzeźbienie tych wszystkich piórek zajęło mi masę czasu. Jeszcze wtedy miałem mniejsze doświadczenie i naprawdę to jest już legendarny jest ten paw i ilość czasu, którą trzeba było poświęcić na wykonanie jego. As for Steam Workshop, it's only for Steam, so that's a bit unfair to players who aren't playing on Steam because they're playing on consoles, they're playing on Epic Games or other storefronts. So we're just trying to be inclusive for everyone, and we're gonna keep using Mod.io. But that doesn't mean that the Steam Workshop features that you already had won't appear on Mod.io. Like, you know, getting models into the game or textures. It's not done yet, but it's a possibility, and that's why we chose Mod.io, you know, for the inclusivity and for the possibilities of the future. O ile mi wiadomo, to do tego mamy teraz Mod.io, który ma pełnić tą funkcję i tym się różni od Steam Workshopa, że dzięki niemu możemy też mieć te mody na konsolach. Zamiast tego jest Mod.io, który jest międzyplatformowy, więc gracze konsolowi będą mogli się wymieniać z graczami podstawowymi swoimi asetami. House Sleeper 2 to jest gierka, która już od dawna była grywalna na Steam Decku, dlatego że nawet przy demku gracze nam reportowali, zresztą sami też sprawdziliśmy, że ta grywalność Steam Deckowa jest i już w tamtym momencie miała się bardzo dobrze, więc na wydanie tylko to usprawniliśmy. Mamy piękny znaczek Steam Deck Certified, który oznacza, że możecie sobie być spokojni, jeżeli kupujecie tą grę głównie pod Steam Decka. Wiem, że inne handheldy też tutaj dochodzą, tak jak ten rogowy, piękny, biały. Yes, it is playable on Steam Deck and also on Asus ROG Ally and more portable devices in the future. No z HF 1 najbardziej lubię tego byłego, który ukradł kaloryfer. To jest memiczna postać. No nie kradnę kaloryferów, ale lubię jak mi jest ciepło. Także rozumiem go. I think my favorite character in House Sleeper is Tom Marino. I wonder why, but yeah, he's a pretty cool guy. One of my favorite characters from the narrative perspective was the character of the lumberjack. He was kind of a no-nonsense guy. His communication is very to the point and he knows exactly what he wants, and you get the impression that he's a little bit cynical about some of the changes that are happening in Pinnacle. Wydaje mi się, że Jimmy, definitywnie Jimmy, w jakiś sposób utożsamiam się z jego postacią, z takim spontanicznym charakterem i nonszalancją.
We have promised that we will still develop House Flipper 1 and we want to keep our promises. Jakby przez to, że HF2 jest zrobione w innej architekturze, nie jest to bezpośrednia kontynuacja gry, ale będziemy chcieli wspierać pierwszą część contentowo około roku, tak żeby zapewnić graczom performance i przyjemność z gry tak długo jak tylko nam się uda. Dobra, może nie my, dobra, frazonuj, no ale tak, będziemy wspierać HF1. Będziemy go jeszcze wspierać przez rok. To będą eventy jakieś świąteczne, wiosenne, no i będziemy się bardziej skupiać na House Flipperze 2. Ludzie, kawał dobrej roboty, no. Gdyby nie wy, to by nie powstał House Flipper 2. No, dzięki temu, że graliście w House Flippera 1, tak naprawdę Frozen District istnieje. Więc nic, tylko czapki z głów. Thank you for this 6 years of flipping together and Merry Christmas. I przede wszystkim dziękuję wam, gracze, bo bez was nie byłoby nas tutaj i przez te 6 lat wspierania robicie naprawdę niezłą robotę. Jesteśmy wam niesamowicie wdzięczni i życzymy wam wszystkiego najlepszego, wesołych świąt i świetnych prezentów i kapitalnej zabawy w House Flipperze 2. Thank you everyone for watching this, for being with us for the last 6 years of House Flipper 1 and House Flipper 2. In the end, we couldn't be here without you, so thank you for your support and thank you for believing in us and for being so excited about, House Flipper 2 coming out. Wow. It's big. It's kind of scary, kind of stressful for us, but we're doing our best and happy flipping.